A witam, z tej strony Jay Dabrowski i dzisiaj przygotowałem kilkadziesiąt zdjęć z mojego dzieciństwa. Są tutaj troszeczkę takie zdjęcia kompromitujące, przy których mam nadzieję, że się zaśmiejecie. No, ale na pewno dzięki temu bliżej się poznamy. Dobra, zaczynamy. No jak każde dziecko generalnie miałem te takie swoje momenty, takie diabełkowate troszeczkę. Kochałem się bić z braćmi na pewno. I zawsze przegrywałem. No i jak widać mam tutaj wkurzoną minę, ponieważ no ja próbowałem ich z całej siły pięściami napierać, a oni mimo wszystko się ze mnie śmiali i odczuwali to, jakby ich mała igiełka tak kuła powolutku. No, ale mimo tej takiej agresywności, która oczywiście była dla zabawy, to także miałem takie aspekty słodkie, takie miłe, jak tutaj widzicie zresztą. Z tego co widzę, to tutaj chyba przed chwilą płakałem, bo mam takie troszeczkę jakby załzawione oczy. Ja często płakałem, jak byłem młodszy, przyznam się szczerze, ale to dlatego też, że byłem bardzo wrażliwy i gdy ktoś mi coś powiedział przykrego, albo po prostu ktoś się ze mnie śmiał, nawet jeśli to było totalnie dla żartów, to wtedy bardzo to brałem do siebie i płakałem. Dzięki YouTube'owi to się zmieniło i teraz mam bardzo wielki dystans do siebie, że jak ktoś mnie przezywa, to po mnie spływa jak wodospad. Oczywiście nie wodospad potu, żeby nie było. No. Zawsze kochałem się bawić. Z tego co widzę, to tutaj mam bodajże klocki Lego pod nogami. Kochałem się bawić z klockami Lego, tworzyć własne opowieści, własne historie i potrafiłem kilka godzin siedzieć w pokoju zamknięty i wszystko się działo tutaj, w mojej wyobraźni. I jak widzicie, z tego Lego potem przeszedłem do Minecraft i tam stworzył się żółwi Kapitan Jaś. A w sumie to... Jak tak wspomniałem o tym żółwim Kapitanie Jasiu, to aż postanowiłem sobie odpalić i zobaczyć, jak to wyglądało, bo to też w sumie jest przeszłość. To który to jest rok? 2013, 3 lata temu. Jakie intro. Pamiętam, że wtedy na YouTubie mało kto montował gry, więc to było też takie wow i w ogóle też taka, to była seria survival fabularny, a to się rzadko trafiało. VAT 23%. A raczej to byłem żółwim kapitanem na statku VAT 23%. Aktualnie jestem jedynym, który pamięta. Jaki aktor, jaka historia, kurczę. Reszta załogi umarła, a wraz z nimi moje 10 zł. Tak, 10 zł, które marynarz Andrzej pożyczył. No nieźle. Wróćmy może do zdjęć. O, i tutaj na tym zdjęciu także widać, że się bawię zabawkami. Bardzo nie lubiłem, jak ktoś mi przeszkadzał, że już tworzyłem swoją własną historię i tak dalej, a tu nagle ktoś wchodzi do pokoju i mi przerywa to. To było tak, jakbym, nie wiem, oglądał coś w telewizji, a tu nagle ktoś wyłączył kabel od telewizora i wszystko się włączyło. Zabawki zabawkami, ale moi drodzy, także świetnie się bawiłem grając w gry. Oczywiście na samym początku miałem ograniczenia, mogłem grać 15 minut do 30, potem to się mniej więcej zwiększyło do godziny, więc mogłem godzinkę na komputerze siedzieć, ale nigdy nie więcej. Ale też tutaj napomknę, bo tam w tle widzicie plakaty moich braci, przede wszystkim Linkin Park, Metallica i kurczę, nigdy bym nie pomyślał, że sam kiedyś będę na plakatach, że kiedyś ktoś będzie wieszał te plakaty, tak jak moi bracia wieszali plakaty zespołów, tak ktoś będzie wieszał mój plakat na ścianie i będzie lubił to, co robię, to, co nagrywam. Miło, kurczę, dziękuję. Sam swoje plakaty wieszam, więc... No i tutaj kolejne zdjęcie przed komputerem, chyba dlatego, że się bardzo wczuwam, jak coś robię. Jak czytam książkę, to się wczuwam w tą historię. Jak oglądam film, to się wczuwam też w tą historię. Jak ginie pies, to płaczę jak najęty. A jak gram w grę, to też się wczuwam. Co tutaj widać? Tutaj obgryzam... Co to jest? Paznokcie? Jakoś tak, nie wiem, co to są paznokcie, bo ich nie mam. No i tyle razy wam opowiadałem, że kocham oglądać Disneya i tutaj jest dowód, jak siedzę właśnie na krzesełku, troszeczkę w dziwnej pozycji. Ja zawsze siedziałem w dziwnej pozycji, co zaraz zobaczycie zresztą. Za mną leży mój brat Paweł i tak sobie oglądamy coś na telewizorze. No i tutaj jest kolejna pozycja moja przy siedzeniu, jak jem pizzę, także się wczuwam przy jedzeniu. Każdy się chyba wczuwa przy jedzeniu, zresztą jak ma się taką pyszną... albo nie będę wam robić smaka, bo zaraz się sam stanę też głodny. Gdy chodziłem do podstawówki, to często śniadania jadłem siedząc na taboreciku. I na tym malutkim taboreciku potrafiłem wszystkie pozycje, potrafiłem jakoś tak usiąść, założyć sobie nogi za głowę i tak dalej, naprawdę. Naprawdę, ja byłem człowiekiem gumą w tamtych czasach. A tutaj zaś próbuję być jak mój starszy brat, który wtedy trenował taekwondo. Ja jeszcze wtedy nie trenowałem sztuk walki, ale próbowałem tak jak on kopnąć i zrobić sobie przy tym zdjęcie. Niestety
tak średnio wyszło, mi się nie udało wręcz. Robiłem selfie zanim to było modne. Tak, robiłem selfie i to są właśnie te śmieszne, kompromitujące zdjęcia, bo no jak na to patrzę, to tak troszeczkę mi się robi głupio, ale w sumie już minęły te kilkanaście lat od tego czasu, już 13-12 lat minęło i się troszeczkę zmieniło, więc tutaj ja i teraz uwaga moi drodzy, model, sesja. Stawiałem aparat, szybko 3 sekundy biegłem, poza. No i tutaj selfie shoty, jak widać brwi już powoli dorastały, się rozwijały niczym roślinka w ogrodzie. Tutaj próbowałem chyba sobie zrobić zdjęcie z Arim, ale no sami wiecie jak się ze zwierzątkami robi zdjęcia, bardzo ciężko, cały czas się ruszałem i tak dalej. Jak widzicie od zawsze byłem prawdziwym mężczyzną, tutaj próbowałem udawać gangstera i z łańcuchem. Co prawda to był łańcuch mojego psa, ale kto by na to patrzył, nieważne jaki łańcuch, ważne, że jest łańcuch. Tutaj chyba był Dzień Mamy albo Dzień Kobiet i moja mama chciała sobie zrobić zdjęcie z tym bukietem i ja oczywiście z mamą zrobiłem sobie zdjęcie, ale jak widać ktoś mnie albo rozśmiesza, albo próbowałem być pobuziakiem i tutaj się już popisywałem. A tutaj zaś na rybach, oczywiście jak zwykle zadowolony, zawsze uśmiechnięty, bo pamiętajcie, że życie jest zbyt krótkie, żeby być po prostu smutnym. No, lepiej z uśmiechem przeżyć to wszystko, bo wtedy jest się po prostu szczęśliwszym i wszystko odbiera się lepiej. Nawet jak ktoś wam powie coś przykrego, to jeżeli załatwicie go uśmiechem, to jest najlepsza broń. Bo jeżeli ktoś wam mówi coś przykrego, to najczęściej ma na celu was sprowokować do czegoś, do tego, żebyście się wkurzyli, żeby było wam smutno, a jeżeli się uśmiechniecie, to zobaczycie, że odbiliście jego pocisk. Taka rada. No, tutaj za to zabawy moich braci i mojego kuzyna, którzy zamknęli mnie na balkonie. Prawdopodobnie rodzice kazali się mną opiekować, gdy moja ciocia z wujkiem przyjechali, a oni znaleźli lepsze rozwiązanie, ale mi się to bardzo podobało. Powiem wam, że nawet miałem taką jedną z moich najlepszych zabaw, jak jeździłem na wakacje do wujka. Było coś takiego, że mnie przywiązywał sznurem do płotu. I to brzmi naprawdę dziwnie, ale ja kochałem się rozwiązywać, uwalniać i potem biegłem od razu i prowokowałem wujka, żeby jeszcze raz mnie do tego płotu przywiązał. Wigilia, ucieszony, że mnie Mikołaj odwiedził, że tyle prezentów przyniósł. A to ja z moim najstarszym bratem w górach. Bardzo nie lubiłem przez dłuższy czas chodzić w góry. Dopiero tak niedawno z tego wyrosłem i teraz jak widzę góry, to po prostu aż mnie korci, żebym wszedł na taki giemot. Aż korci. A kiedyś to nie daj Boże. Moja mama mnie nawet wkręcała, że zobaczysz, że na samym szczycie jest McDonald's. A ja wtedy siup i wbiegałem na samą górę. I się okazywało, że McDonalda nie ma. I teraz jedno z najpiękniejszych zdjęć, które oglądam naprawdę ze wzruszeniem. Nie wiem czemu, jak widzę siebie małego, to nic. Ale jak widzę zdjęcie mojego pieska, jak jeszcze był mały, to aż po prostu moje serce się ściska i aż po prostu no... Tutaj Ariczek, ten z czerwoną kokardką, wraz ze swoimi braćmi i siostrami. Tutaj jak był jeszcze malutki i pomyśleć, że ja przy nim się wychowywałem i dorastałem. To jest właśnie piękne w posiadaniu psa, szczególnie jak jest się małym, bo jak jest ci smutno, jak masz jakiś problem, to po prostu podbiegasz do pieska, przytulasz go, mówisz swój problem i wszystko od razu przechodzi. Masz się komu wygadać. Tutaj jeszcze taki malutki, jejku. I to w końcu, potem nie dało się go do końca zagonić. Zaraz wam pokażę czemu. Paweł z pieskiem, a tam w tle oczywiście wasz kochany gamer, Jay Dabrowski na komputerze siedzi. No i tutaj, moi drodzy, główny powód, dlaczego Ari nie lubił spać w końcu. Ponieważ pozwalałem mu wchodzić do łóżka i to pozwalałem tak, że nawet kochałem jak spał ze mną, bo to był taki wielki misiek i to ciepły misiek, do którego aż się fajnie przytulało. No i tutaj na jakimś przedstawieniu klasowym pamiętam, że nigdy nie lubiłem się przede wszystkim uczyć na pamięć i występować przed większą publicznością. Zawsze się stresowałem. A teraz się to w sobie zmieniło, bo jak występuję przed wami, to nie czuję żadnego stresu. Czuję się jakbym był u siebie. A propos spotkań, to zapraszam was serdecznie na PGA, ponieważ będę tam z playem. Tutaj macie wszystkie informacje, tak samo informacje są w opisie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się. Do zobaczenia już niebawem.